Zgubiłem śrubę od alternatora. Jak wygląda ciągnik, który wyjechał tutaj z plaży? Ten ciągnik nie jest zbyt nowy, ale tak patrzę, bańka AdBlue. Krzysiu, czy to jest AdBlue? No to kolejny dzień przed nami. Tankujemy maszynę. Bartek maskę ma podniesioną. Ciekawe, co się stało? Zgubiłem śrubę od alternatora. O! Ale naprawione. Ale naprawione, sąsiedzi z budowy obok pożyczyli śrubę z metra docięta, przykręcona. I można jechać dalej. Możemy jechać dalej. Tu paliwo się leje. Zbiorniki pełne i będziemy startować w kierunku koło brzegu. Musimy znowu napompować bombaja. Znowu w tym samym kole nie ma powietrza. Wczoraj cały dzień dojechał bez problemu. Także na jeden dzień wystarcza. A rano już jest na flaku. Także szybkie pompowanie. Wczoraj jeszcze udało się założyć rozrusznik do zatora Jarka, także już odpala. Także część awarii jest usunięta całkowicie. Rozrusznik tak zdobyty na szybko. Miejmy nadzieję, że dojedzie. Także my się szykujemy do wyjazdu. Za chwilkę będziemy zaciągać Ursusa żółtego 28. Jak wygląda ciągnik, który wyjechał wczoraj z plaży? To jest już nic, To tam jest było nic, gorzej. tam było gorzej. Ściągłam cały. Przyznaję się, że ja nim byłem na plaży i ja tutaj nabrudziłem. To ty powinieneś sprzątać. To ja powinienem sprzątać. Jeszcze nie zdążyłem, Dominika mnie wyprzedziła. Także troszeczkę piasku się znalazło w środku. Ten ciągnik nie jest zbyt nowy, ale tak patrzę, bańka AdBlue. Krzysiu, czy to jest AdBlue? Niestety nie, Niestety nie. diesel. Myślałem, że utrzymujesz normę emisji spalin. Tak, cały czas próbuję to utrzymać, ale niestety nie da się skontrolować. Dokładnie. Ale jak na razie nasz traktor daje sobie radę. No chyba jeszcze żadnej awarii tutaj nie miałeś, tak generalnie. No jedyna jaka awaria była, to po prostu odkręciła się nam maska, może popuściły się śruby. Aha, ale tak jako tako poważnej to nie miałeś, także na razie żadnej. zrobiony porządnie. Jest około 580 km, przejechaliśmy do tej pory, także jestem dumny z tego traktorka, chociaż Musisz z siebie być dumny, bo naprawdę, powiem szczerze, ja Cię podziwiam. 20 na godzinę, a niestety na odcięciu, cały czas na cały odcięciu. czas do oporu, nie? Jarek wraca na trasę w pełni sił Cały czas! i rozrusznik masz zamontowany, słuchaj, pytanie, czy dojedziesz na nim? Na rozruszniku nie. Na rozruszniku nie, myślałem, że będziesz jeszcze mu pomagał. Nie, rozrusznik nie. Może wtedy miałeś elektryczny, słuchaj, silnik i, Tak, i przez to się spalił. To był ten na zielonej tablicach pojazd. Pierwsza hamownia w Polsce ciągnikowa jest prawdopodobnie w Instytucie Instytut Rolnictwa chyba w Warszawie i to jest hamownia zbudowana z podwozia T55 czołgowego albo nawet T34. Jest to, stoi normalnie sobie, gąski są, ciągnik jest postawiony na, bym powiedział, na tym podwoziu, no i później idzie na hamulec elektrodynamiczny do obciążania, do prób testowych, do prób tak zwanych pod obciążeniem. Jedyne tego typu urządzenie w Polsce, gdzieś na fotografiach się to pojawia. Czyli to jest taka pierwsza hamownia stworzona. Pierwsza taka, bym powiedział, prawdziwa i bym powiedział, bo moc teraz typowo jest mierzona na wałku odbioru mocy. Tak. I tam się dolicza procenty. Tak, a tu masz moc na kole. Kompletnie inna zasada, inna... Tak. Nie ma takiej utraty. Ale dokładniejsza, bo jest od razu z kół, a nie z wałka. Tak, no pamiętaj, Tak, że no zawsze tylko jest masz... utrata na sprzęgle wtedy. No, na sprzęgle, ale Na całym wszystko zespole skrzynia. napędowym, załóżmy, bo to jest tak, moc jest funkcją miejsca, gdzie jest, czyli na wale będzie, załóżmy, nie wiem, 100% w cudzysłowiu, sprawność przekładni jest, nie wiem, zajmę na to 70, 80%, 60%, no i 20 bywa, jak sobie przeliczysz moc razy sprawność każdego z członów zespołu, no to się okazuje raptem, że na końcu ciągnik, który ma 30 koni, ma na przykład, nie wiem, 16 na koni. No dokładnie. Ludzie tego nie wiedzą, ale... Temperatura zrobiony. Dobra, jedźcie panowie. Słuchajcie, jedziemy, każdy jedzie indywidualnie.
Podam wam za chwilę adres, tylko będzie was kierowało szybciej, żebyście za Mielnem zaraz skręcili w lewo. Jedziecie prosto na Mielenko i dopiero za miejscowością Mielenko będziemy skręcać w lewo. To jest bardzo istotne, żebyście prędzej nie pojechali, bo tam jest szrutrowa droga i są duże dziury. I tam się spotykamy w szkole, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez miejscowych i później pojedziemy na poczęstunek. Czyli dzieci chcą zrobić sobie zdjęcia. Jest prośba do was, że jeżeli dzieci będą podchodziły do traktorów, to macie stać przy swoich traktorach, żeby pilnować, żeby żadne dziecko się nie poparzyło. Dopóki są dzieci przy traktorach, kierowcy też są przy swoich traktorach. Pamiętajmy o tym. I później pokażemy wam dalej, gdzie będziemy jechać na ten poczęstunek. I z tego poczęstunku będziemy jechać na latarnię w Gąskach. I później stamtąd podamy wam dalej lokalizację, gdzie jedziemy. Pamiętajcie, każdy z was jedzie indywidualnie. Wszystko jasne? Czyli spotkanie w Mielenku, tak? Za Mielenkiem. To jest, Dostaniecie adres? za chwilę dostaniecie adres, to jest Kazimierz Pomorski. Za Tam Mielenkiem. Po prostu trzeba Mielenko przejechać i za nim skręcać w lewo. tak, bo nawigacja wam będzie kierowała, że zaraz za Mielnem możecie skręcić w lewo, a macie pojechać prosto do miejscowości Mielenko i dopiero wtedy Przy tym skręcicie. Kazimierzu macie stację paliw. Tak? No i wszystko jasne. Czy są jakieś pytania? Czyli odpalamy traktory, ja wysyłam lokalizację i szerokiej drogi. No i pierwszy odpał jest z rozrusznika, Jarek uśmiechnięty, zadowolony. I pierwszy raz znowu bez arbosa. Pierwszy bez arbosa. Ciekawe ile jeszcze tych razy będzie. Nie kracz. Kierowca już na ciapku. Bieg wbity, ogień. Teraz zobaczymy, czy znowu wyjadą na drogę, czy tutaj się będą. I pyk, sprzęgło puszczone. No i odpalił, pięknie. Krystian swojego Ursusa tankuje wodą. Coś mu tutaj zaczyna się gotować. Krystian, co się dzieje? Że tak ma po prostu. Pokażę ci, co jest powodem, dlaczego dolewam wodę. Widzisz tą sztywną belkę? Tak jest. Jadę, on nie ma po prostu żadnej amortyzacji, on mi cały czas skacze, dlatego się wylewa mi woda. Mamy już godzinę 10. Na pewno wszyscy wokół są obudzeni już, nikt tutaj nie śpi, bo Ursusy zrobiły naprawdę potężny hałas. Także naprawdę wokoło zbiera się bardzo duży tłum. Gdziekolwiek jesteśmy, czy to jest plaża, czy w ogóle przejeżdżamy przez jakieś miejscowości, to zawsze Ursusy swoim dźwiękiem tutaj zrobią furorę. Krystian jeszcze sprawdza paliwo, zatorek odpalony. Także zaraz wyjazd w trasę, kierunek Gąski. Jesteśmy w miejscowości Gąski, przed nami jest latarnia morska. Nasi koledzy już się tam ustawiają, my tutaj poszedł i zajeżdżamy na miejsce. Jak widać, piękny widok na front, latarnia morska. Co więcej chcieć? Typowo nadmorski widok. To jesteśmy przy latarni morskiej w miejscowości Gąski. Niestety nie udało nam się podjechać pod latarnię praktycznie jak zwykle. Także robimy szybkie zdjęcie i uciekamy dalej. Latarnia wybudowana w 1878 roku. Szybko się ustawiamy, bo ciągniki robią naprawdę mega furorę. Tutaj przechodnie, wszyscy podchodzą, próbują sobie robić zdjęcia, a nam zależy na jednym fajnym zdjęciu. Latarnia ma wysokość 49 metrów, także bardzo wysoko. No szkoda, że po raz kolejny nie udało się podjechać pod nią, ale wszystkie ciągniki dotarły, zdjęcie na szybko i uciekamy dalej. Za 5 minut dostajecie ode mnie lokalizację kolejnej latarni i każdy oczywiście we własnym zakresie jedzie. Czyli tradycyjnie jak zawsze. Tak, damy chwilę, żeby mogli sobie porobić zdjęcia, odsuńcie się trochę od ciągników im, ale pilnujcie swoich ciągników, ok? Dziękuję. Chłopakom zeszło powietrze z koła. Właśnie dopompowaliśmy i będziemy powoli ruszać dalszą pracę. Jedziemy teraz właśnie na latarnię morską. Jedziemy do brzegu. Ze stacji. Koło jak na razie elegancko widać, że trzyma. Więc jedziemy w stronę latarni. Miejmy nadzieję, że się wyrobimy i dogonimy na naszą ekipę, resztę ekipy w sumie.
do zobaczenia pod latarnią. Chyba że coś się wydarzy, to będę nagrywać, ale miejmy nadzieję, że dotrwamy i nie będzie żadnych już przygód. No to kolejna stacja, kolejny punkt zaliczony. Latarnia morska w Kołobrzegu. Ekipa zbiera się do zdjęcia. Niestety ciągnikami też nie dało się wjechać. Także latarnia zbudowana w 1947 roku. Jeszcze Krystian dołącza do zdjęcia. I można powiedzieć, że kolejny punkt planu zaliczony. Tak więc ruszamy dalej w trasę. Jarek się śmieje, zadowolony, bo zator odpala, to najważniejsze. Przyjechały ciapki i arbosik, brakuje tylko jednego bombaja. Już wjechali, ale tutaj jest lekkie zawirowanie. Bartek bez świateł, pytanie czy jakaś awaria ładowania czy coś. Zaraz się dowiemy. Szybkie zdjątko i uciekamy, bo tutaj z maszyn kapie olej z tych starszych, z Bombay. Także no, sami wiecie jak to jest kostka tutaj położona, nie chcemy nabrudzić. I tak mamy kartony popodkładane. Mimo wszystko staramy się nie tworzyć, zobaczcie ile już tam ludzi się pojawiło przez tą chwilkę, więc staramy się nie tworzyć tłumów. Robimy zdjęcia i uciekamy zawsze spod tych latarni. Przyjechał ostatni Bombay, wszystkie ciągniki już są. Bartek ma jednak problem z elektryką, coś te światła mu znowu wysiadły, ale nie alternator, tylko coś z bezpiecznikami. Mówił, sam nie wie do końca, nie miał czasu sprawdzać na trasie, więc wszyscy parkujemy i zaraz będziemy tutaj. Porsche jeszcze przyjedzie. A, jeszcze Porsche, okej. Jadą. Dobra, okej. Na przestrzeni około 20 lat zabrało morze minimum 300 metrów wydmy. Identycznie wyglądało. Tak samo było stromo. Tak. Jak u nas zabierało morze, to taka ciekawostka, że z wydmy zaczynały wychodzić statki. Z II wojny światowej. Podczas wojny statki, które się paliły, pływały na brzeg, żeby się ratować. I nie wiem na jakiej zasadzie to było, że to było przysypywane. Bo to później jak morze zabierało, to coraz bardziej wychodziło i różne konstrukcje też wychodziły z tej ziemi.